No i jesteś, pokazałeś się. Mhm. Ja też zresztą się pokazałam. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Zimno tam u ciebie? Ja wiem. Normalnie chyba. Normalnie. Chłodno się zrobiło też ostatnio, ale ładnie jest. Dużo śniegu w moim rejonie napadało, nie wiem jak u ciebie. Czy też napadało? Tak. Będziemy odpowiadać tak, nie, nie wiem. No To ale to co? mhm. No, no to co? To jak nie chcesz, żebyśmy sobie rozmawiali, to możemy już przystąpić do sesji. Chyba, że Dobrze. tak, ale nie przywitasz i nie podziękujesz? Dzień dobry. Ale nie mnie. Dziękuję. A, cudownie, że podziękowałeś. Chodziło mi o tak zwanych telesłuchaczy. Dziękuję telesłuchacze. Nie no, fajne reakcje były, tak? Bardzo fajne też Tak? komentarze. No ja sobie pozwoliłam przeczytać u No bo mnie. ty musisz, a ja nie, bo jak ja będę czytał, to będę wiedział pytania. Nie, nie biorę pytań. Jak na razie jeszcze nie biorę pytań słuchaczy. Myślę, że za jakiś czas to zrobimy. Chociaż też trzeba odpocząć w którymś momencie, bo tematyka też się może zmęczyć, prawda? I nas, i pewnie innych. Mm. Więc to myślę, że dzisiaj zrobimy czwartą część i na razie sobie odpuścimy, ale od razu proszę, jeśli są jakieś fajne pytania dotyczące właśnie tych naszych 4 odcinków pod kopułą i poza kopułą. Bardzo serdecznie zapraszam do zadawania tych pytań pod filmami najlepiej. Ja je sobie w którymś momencie zbiorę, poukładam. Jak będzie ku temu odpowiednia okazja, to spróbujemy na nie odpowiedzieć. Zgadzasz się, Darku? Tak. O, a wy się zgadacie, kochani? Nie. O, widzę, że Darek się rozruszowywuje. Dobrze, dobrze, to lubię. No, Jestem dzisiaj taki wyjątkowo pełny energii. o! No właśnie widzę tak. Ale to chyba wewnętrznie tak Jest tak szalejesz. pięknie. No jest pięknie. Jest pięknie rzeczywiście. Słoneczko i piękne światło jest. No to pokaż, jaką tam pełny werwy i energii jesteś. O! No pięknie. Rzeczywiście. Ładnie ci w tej czerni. No, lubię ostatnio czarny kolor. To Mhm. mi się dobrze kojarzy. Dobrze ci się kojarzy. Mhm. Mhm. Ale w porządku. Podkreśla twoją urodę, chciałam powiedzieć. Mm? No podkreśla, tak. I No t a co ja mam podziękować? nie! Co Za za chcesz? za za oszustwo i kłamactwo? Za kłamactwo to zdecydowanie tak, a nie Dziękuję. za oszustwo. Nie, no mówię tak, jak jest, Darek. No dobrze, skoro jesteś pełen werwy i Tak. energii, to bardzo się cieszę z tego powodu i co? To zaczynamy może, co, Darek? No, Nie właśnie będziemy cały czas na to liczę. Ja wiem, że liczysz na to, że będziesz mógł sobie zmrużyć oczęta i nie patrzeć już na mnie. To mi można od razu po imieniu nazwać rzeczy. Można, można, można. Czasami robić to delikatnie, czasami niedelikatnie, ale można. Oczywiście, że tak. No dobra, to w takim razie prośba do ciebie, żebyś sobie leciutko odpłynął. Całkowicie zrelaksowany, bezpieczny. I na razie chciałabym, Darku, żebyśmy zostali pod kopułą i zajmiemy się jednym z tych aspektów, które tam się już w międzyczasie wydarzyło. A chodziło mi o taką sytuację zaraz po potopie. Idź do tego momentu.
Powiedziałeś mi wtedy, że nie wszyscy zginęli, że Nie, ostały nie. się ostały się jakieś grupy, uratowały się. I teraz powiedz mi, czy to uratowanie się to jest jakiś przypadek, czy ktoś im pomógł? Yy, Ani jedno, ani drugie. To znaczy bardziej już można by było się skłonić ku przypadkowi, ale to nie jest tak, że ktoś na przykład nie dopilnował, żeby wszyscy zginęli, tylko po prostu te grupki, które zostały, były niegroźne, a poza tym i tak w planie było odbudowanie jakby Mhm, tego życia ludzkiego, więc to nie był jakiś problem. mhm, Chodziło o to, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby ci, którzy się uratowali, nie mogli, czy nie byli w stanie odbudować tej cywilizacji szybko i dokładnie tak, jak ona wcześniej wyglądała. Chociaż tak w pewnym sensie to jest poczucie, że dużo było jakby takich schematów bardzo podobnych. I te schematy można by było powiedzieć, że później zostały oczyszczone, czy niektóre wykasowane, niektóre zmodyfikowane. W pewnym sensie nic się nie zmieniło w jakby wprowadzeniu tej ludzkości. Okoliczności może się bardziej zmieniły, ale mhm, z czegoś i tak musiano wyjść, więc to nie był problem. Można by powiedzieć, że bardziej to był przypadek niż takie celowe działanie, bo tam nie było w kalkulacji, że ma zostać tyle i mhm, tyle ludzi, ale też nie było, że muszą zginąć wszyscy. mhm, mhm. No tak, dekoracja się zmieniła. Ale powiedz mi, bo wtedy wspomniałeś o takiej grupie, która wylądowała w Skandynawii. Chciałabym, żebyś sprawdził jeszcze, gdzie poszły inne grupy. Duża grupa pojawiła się na terenach Bliskiego Wschodu, ale tak bardziej w okolicach dzisiejszego Iranu, część w Afryce Środkowej, Mhm. e, część też przewędrowała do Ameryk. A gdzie, jakbyś teraz spojrzał tak globalnie, wyczuwasz największe skupiska potomków tamtych istot? Mam cały czas wrażenie, że jednak okolice Iranu. Iranu. Mhm. Zobacz, czy wrócimy trochę do współczesności, czy to ma jakikolwiek związek z tym tlącym się ciągle konfliktem w tamtych rejonach? Jeśli chodzi o ludzi, to raczej nie. To bardziej nie ludzkie czynniki tam bardziej się czuje. Mhm, mhm. No, dobrze. To wróć do czasów tuż sprzed potopu. Jeszcze potop nie nastąpił i chciałabym, żebyś skupił się i zobaczył, czy tam żyły istoty, które się uratowały z poprzedniego resetu. Jak to powiedzieć? Wnętrze tych ludzi, tak, Mhm, czuć, że zasiedlane są te ciała świadomościami czy duszami, tak upraszczając, z wcześniejszych jakby okresów. mhm, Pojawia się nawet, że gdzieś tam z Atlantydy też i z innych właśnie okresów są takie istoty. mhm, mhm. Dobrze. I cofnij się o jeszcze jeden reset, cokolwiek by to nie było, jakakolwiek katastrofa czy kataklizm. I zobacz, czy jest tu jakaś powtarzalność, czy są istoty, które się też uratowały z poprzednich resetów.
no to trudno nazwać, że one się uratowały. No w tym sensie, że tak jak mówię, no te istoty, tak jak powiedziałeś, zasiedlały kolejne. W tym sensie tak. Dobrze, ale zobacz, czy zawsze są to te same istoty, które można powiedzieć. Tak, to takie poprzez zasiedzenie. To są takie istoty, które Mhm, jakby można było porównać, że lubią swoje domy mhm, i nie za bardzo lubią wyjeżdżać w inne miejsca. Takie poczucie właśnie, mm, poczucie w nich jest takie, że to jest ich miejsce. mhm, Można nawet trochę powiedzieć, że są zamknięte na wszechświat, tak, chyba trzeba było powiedzieć. mhm, Albo zostały zamknięte. mhm, Bo nie są to istoty jakieś takie mało inteligentne, wręcz przeciwnie, mhm, ale mają jakiś taki bardzo duży związek i jakieś emocje, które jakby jakieś takie tęsknoty, które te emocje trzymają je w tym miejscu. mhm, Wydaje się też, że ich świadomość w jakiś sposób została tak ukształtowana przez te setki tysięcy lat, że ta rzeczywistość stała się dla nich tak prawdziwa, że nie ma innej. mhm, mhm. Czy wydaje im się, że nie ma innej? One, te istoty po śmierci, po prostu zawsze chcą wracać. Okej. A zobacz, kim są potomkowie teraz. Wybierz sobie jakąś jedną z istot, na przykład z tego grona Wikingów. To trudno powiedzieć o Mhm, nich jako o potomkach, bo one wcielają się na całym świecie i jakby i w takim sensie potomków, że ktoś urodził się, no nie wiem, Słowianinem, Polakiem na przykład i on teraz cały czas rodzi się jako Polak z dziada, pradziada, jest potomkiem swoich jakby krewnych z mhm, przeszłości. Tylko oni jakby na całym tym naszym świecie, nazwijmy to, w różnych miejscach się przejawiają w ludzkich formach i w tym sensie trudno powiedzieć o nich o mhm, potomkach, bardziej oni są potomkami tych cywilizacji. mhm, Jako takie stwierdzenie bardzo takie szerokie. mhm. Dobrze, dobrze, to sprawdź jeszcze, czy właśnie te świadomości, potomkowie tych cywilizacji, o których mówisz, czy one w pewien sposób się wyróżniają w społecznościach, w których żyją? Y, W pewnym sensie można by było tak powiedzieć, chociaż to są istoty o bardzo dużej wrażliwości, dużej inteligencji, ale tak bardzo jakby ogólnie można by było powiedzieć, że są zamknięte e, Mhm, i nie wychylają się za bardzo mhm, jakby na zewnątrz. Takie mhm, istoty o głębokiej takiej wewnętrznej mądrości, mhm, ale bardziej takiej dla siebie i e, dla dla najbliższego otoczenia, tak bym mhm, powiedział. mhm, Mało z nich jakieś idzie przebojem przez życie i jest na świeczniku. To bardziej, nie wiem, czy to skromnością można nazwać. Chyba nie, bardziej są to tacy zamknięci w tym swoim istnieniu. Bardziej mhm, chyba doceniają w ogóle to życie i dobrze się w tych życiach czują. mhm. A zobacz właśnie, czy te istoty można byłoby nazwać, że są pierwszymi istotami, które zasiedliły ten nasz obszar? Niektóre z nich tak. Mhm, Ci, którzy są od początku, mhm, można tak powiedzieć, że to są właśnie te pierwsze świadomości, które e, no w cudzysłowie, no może nie w cudzysłowie, użyły tych
ciało i stało się Ciało. ludźmi. Mhm. To cofnij się do tego pierwszego wejścia jednej z tych istot. Jesteś? Mhm. I sprawdź, dlaczego zdecydowała się wejść do tej przestrzeni. Chodzi o kreację. W, Mm, takie jest poczucie ogromnych możliwości, czegoś nieznanego i możliwości tworzenia. Tak mhm, jakby właśnie czuła taka istota taką ekscytację z powodu właśnie tego, że jej obecność tutaj może przyczynić się do kreacji, mhm, współkreacji świata, którym stała się uczestnikiem. mhm, To takie jest podniosłe trochę, takie przyjemne, wiedząc, że właśnie można tutaj w tym w tej jakby trochę nicości, w tej czystości, do tej czystości, nicości wnieść mhm, kawałek siebie. mhm, I chodzi o to właśnie, że nie całego siebie, bo chodzi właśnie o tą współkreację, stworzenie czegoś wspólnie. mhm. Rozumiem, że weszła tu z własnej woli, bo taką decyzję podjęła. Tak, Mhm, z własnej woli, tak, choć wydaje się też, że pod wpływem pewnej idei, która była gdzieś z nią zgodna, była w jakiś sposób atrakcyjna. Można tak by było po ludzku spłycić to. mhm, mhm. Jeśli masz dostęp do tej informacji, sprawdź, czy kolejne jej wcielenia to już też cały czas były na zasadzie jej wolnego wyboru. No właśnie już nie zawsze, Mhm, dlatego że stanie się takim uczestnikiem tej rzeczywistości niosło później pewnego rodzaju konsekwencje. To, że ta pierwotna, e, ten pierwotny powód został jakby czy w sensie pamięć została wykasowana, czy mocno ograniczona, to jeszcze później pewne zależności, które się stworzyły podczas właśnie tego wcielenia, trwały dalej. mhm, Yy, Tak jakby właśnie tutaj ten element czasu grał też rolę, takie poczucie nieskończenia czegoś i potrzeby trwania dalej w tym projekcie, nie wiem, czy w tym mhm. planie, w którym zaczęła uczestniczyć taka istota. No wiemy, że przychodząc tutaj mamy czyszczoną pamięć, ale zobacz, czy w przypadku tych istot one pamiętają więcej. Jest poczucie, że pamiętają więcej, że bardzo często może nie pamiętają jakichś obrazów ze swoich żyć, ale ta mądrość, która wynika z ich takich doświadczeń, bardzo wielu doświadczeń, jest w nich. Mhm, I takie bardziej spokój i poukładanie, jakby przyjmowanie tego, co się dzieje wokół w sposób taki bardziej naturalny, bez jakichś tam wielkich oporów, tak jakby one, nie wiem, czy można powiedzieć, były przyzwyczajone, czy potrafiły się jakoś odnaleźć i żyją jakby w pewnym sensie po swojemu, też czując, że mają wpływ na ten świat zewnętrzny, ale ten ich wpływ jest jakby taki trochę mniejszy czy mały. I ta pamięć właśnie tego przejawia się właśnie w takiej ich wewnętrznej mądrości i znajomości, tego podświadomego wręcz, podświadomej znajomości tego świata. Tak jakby potrafiły te istoty przewidywać, właśnie podświadomie czuć, e, co się wydarzy, czy bardziej akceptować to, co się dzieje. mhm, mhm. Powiedz mi jeszcze, patrząc na to, te pierwsze wejścia tych pierwszych istot, ile ich było? Czy pojawia ci się jakaś liczba?
To jest już w setkach tysięcy, choć jest to Mhm, rozłożone właśnie na dość dużą liczbę lat. mhm, Ale powiedzmy, że to jest taka fala, która schodziła tutaj do tej rzeczywistości w setkach tysięcy, około 340 tysięcy, jakby taki początek rozłożony na, wydaje się, że na kilkaset lat. mhm, mhm. Dobrze. Okej. Teraz jeszcze chciałabym wrócić do kopuły. Powiedziałeś, że to jest pole. Powiedziałeś też, że momentami bywa niestabilne to pole. I teraz chciałabym, żebyś powiedział mi, dlaczego to pole kopuły jest takie niestabilne. Czy jest tego jakaś przyczyna? Na początku było stworzone sztucznie, dopiero później jakby ci uczestnicy, te istoty, które zeszły, zaczęły, jakby ich energia została przekierowywana czy wykorzystywana do tego, żeby to źródło zasilania tej kopuły zmienić na źródło tych istot, które są uczestnikami tej rzeczywistości. Mhm, No i tak jak energia tych wszystkich ludzi zmienia się, tak ma to odzwierciedlenie w zmianach pola, które mhm, wykorzystuje tą energię. mhm. Dobrze, powiedz, jaki rodzaj naszej energii ludzkiej potrzebuje stabilność tej kopuły? Jak ją zasila? Energia ta, tych istot jako całość w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy tutaj ograniczani, ograniczana jest nasza energia życiowa, nasze możliwości kreacji, możliwość przejawienia się nas jako istot w pełnej możliwości jest na tyle ograniczona, że właśnie te nadwyżki, jeśli tak można powiedzieć, są wykorzystywane do tego, do tworzenia tej kreacji, tej kopuły, ale nie tylko, bo również do tworzenia świata, w którym sami żyjemy. Mhm, Ten świat jest tak jakby właśnie ktoś zaprojektował ten świat, ale do wykonania, do wybudowania tego świata zatrudnił kogoś innego, tylko tutaj nie zatrudnił, tylko przekonał, mhm, że taka forma życia, takie warunki życia są słuszne i ci uczestnicy swoją energią również w ten sposób zasilają tą kreację, ale również właśnie pole, które zamyka jakby ten świat pod spodem w sobie, też jest używany w zasadzie z każdej energii, bo e, nawet jeśli tak można było powiedzieć, z marzeń naszych, bo te marzenia, one nie zawsze, albo bardzo rzadko znajdują odzwierciedlenie tutaj w tej rzeczywistości. One są, te marzenia, ograniczone w zasadzie do rzeczywistości, w której żyjemy, a one są też jakby używane, ta energia, ta niespełnionych tych marzeń jest wykorzystywana również do tego, żeby to pole zasilić, żebyśmy mogli też patrząc w tak zwane niebo, widzieć to, co gdzieś w środku nas było. Tak jakby to było takie odbicie. Gdzieś marzymy za podróżami w kosmos, no to proszę. Tam mamy coś, co jakby tą tęsknotę w nas utrzymuje, tą mhm. ciekawość buduje, ale generuje też energię, które są później wykorzystywane do tego, żeby spędzać takie ziemskie życie, nazwijmy to. A powiedz mi, czy my naszą energią ludzką bylibyśmy w stanie zniszczyć to pole kopuły? Bardziej nie naszą energią zniszczyć, tylko bardziej odciąć naszą energię Mhm, od tego, co przestałoby wtedy po prostu istnieć. mhm. Dobrze. A powiedz mi, czy po stronie zarządzających kopułą jest coś takiego jak zespół szybkiego reagowania lub grupa antykryzysowa? Bardziej to jest byt Mm, w formie jakiejś takiej właśnie sztucznej inteligencji, który posiadając ogromną ilość danych potrafi szybciej w sposób taki właśnie automatyczny reagować. mhm.
Okej. Wtedy skąd pobiera to zasilanie, żeby ten potencjał nie spadał? Przekierowuje na przykład uwagę, czyli zarządza w pewnym sensie naszym skupieniem i naszą energią. Mhm. A czy znisz Potrafiąc wywołać emocje, czy podać jakąś informację, czy wywołać jakieś zdarzenie, które i tak wywołujemy my, ludzie, koniec końców, ale po prostu ten zalążek, czy ten bodziec wychodzi właśnie z tego umysłu jakby takiego. I wtedy my sami jakby uczestniczymy w tym i zaczynamy generować złość, czy nienawiść, gniew, czy lęk, cokolwiek, co jakby zaczyna wyrównywać. Mhm, mhm. Wiemy, że gdyby bo już to nam powiedziałeś wcześniej, że gdyby, to pole kopuły przestało istnieć, to tak naprawdę my giniemy wtedy, dlatego że nasze ciało Biologicznie. biologicznie, tak, giniemy biologicznie, oczywiście. Nasze ciała nie byłyby w stanie, ale Tak, tyle że jakby wtedy otwartość, otwartość na to, co jest poza kopułą, spowodowałaby, że nasze energie, nasze istoty, nasze mhm, świadomości mogłyby zobaczyć, w cudzysłowie zobaczyć, poczuć, przypomnieć sobie tą nieskończoność, ten mhm, nieskończony wszechświat, przed którymi teraz no, jesteśmy odcięci. To nie mhm, znaczy, że całkowicie, bo dużo ludzi jest w stanie poczuć to, co poza jest, ale to jest wszystko takie stłumione. mhm, Czasem może się wydawać, że jest takie bardzo wyraźne, ale jednak jest to ograniczone właśnie tym zamknięciem i dostosowaniem się, w pewnym sensie zaadoptowaniem się do tych warunków. I brak tej kopuły spowodowałby, że te wszystkie energie, przed którymi też jesteśmy jakby zamknięci, mhm, moglibyśmy poczuć bardziej niż teraz niektórzy z nas są w stanie poczuć. mhm. Można by było powiedzieć, że zniszczenie naszych ciał biologicznych w tym sensie byłoby dla nas korzystne. Wydaje się, że tak, bo te ciała i tak się rozpadają, są jakby i tak ograniczone czasowo. Jakby Mhm, użyteczność czasowa tych ciał jest mocno ograniczona w stosunku nawet do tego, co było wcześniej tutaj na tej ziemi, ale koniec końców i tak to są tylko narzędzia do doświadczenia, a cały środek jakby, który doświadcza za pomocą tych ciał i tak wychodzi. Więc nawet jeśli teraz zrobić by masową zagładę i nie byłoby tej kopuły, mhm, to, to nie jest tutaj, nie ma tutaj poczucia, że to by była jakaś tragedia. mhm, mhm, Dlatego, że to i tak jest naturalny proces odchodzenia czy wymiany ciał. mhm. Ale jednak, ludzie bardzo są przyzwyczajeni do tego ciała swojego biologicznego i uważają, że to stałaby się, no, coś bardzo tragicznego. Nie, to w ogóle nie ma tego Mhm, poczucia i byłoby poczucie, można poczuć coś takiego, gdyby kopuła dalej była i stałaby się masowa zagłada. Oto wtedy tak, bo wtedy mhm, mamy gigantyczną ilość istot, które odchodzą w lęku, są pogubione, nie widzą, gdzie mogą iść, są skoncentrowane jakby w jakimś takim kloace cierpienia, mhm, w pewnym sensie bezradne i wtedy można znowu dokonać jakiejś takiej przemiany, transformacji, czy przeorganizować można wtedy przestrzeń życiową dla tych istot i bardzo łatwo przekonać ich, czy pokazać im, że mogą, że mają szansę na mhm, kolejne życie i mhm. kolejny raz mogą się związać z jakimś ciałem, bo nie mają innych opcji, Opcje, albo tak, te opcje dokładnie. są bardzo ograniczone.
Mhm. A powiedz mi, czy nawet gdyby się tak zdarzyło, że kopuła by przestała istnieć, czy byłyby jakieś istoty, które przetrwałyby to wydarzenie? Tak, mam wrażenie, że tak, że są jakieś Mhm, takie ciała też syntetyczne już czy zmodyfikowane, które mogłyby czy wręcz zostałyby, ale my takich ciał jako istoty czujące nie mamy. Raczej mhm. cały czas chociaż próbuje się je Próbuje modyfikować się. cały czas. Mhm. Dokładnie. Dobrze. Wcześniej jeszcze sprawdzaliśmy, gdzie są satelity Maska. Powiedziałeś też w poprzedniej sesji, że mogą być albo są używane, albo mogą być używane do kontroli umysłu. Mhm. Powiedz mi, czy to się już dzieje, czy to dopiero jest w przygotowaniu? Nie, mam wrażenie, że to się dzieje, że to się działo już wcześniej. Satelity są jakby też kolejnym etapem zarządzania naszymi świadomościami. Mhm. No, a wcześniej, a żeby to zrobić, no to również Mhm. należy wpływać na nasze myśli. Mhm. Mm, okej. Dobrze. Dlaczego aż tyle potrzebują? Tam są takie liczby jak 20 000 satelitów, albo może nawet i więcej. Po co jest potrzebne aż tyle tych satelitów? Żeby stworzyć sieć i zwiększyć przepustowość, dotrzeć do istot, które są poza cywilizacją. W cudzysłowie poza, bo w zasadzie system i tak nas informatyzuje, że tak bym powiedział. Nawet konieczność dotarcia do tych ludzi, którzy mieszkają poza wielkimi aglomeracjami, gdzie możliwości kontroli są łatwiejsze, czy bardzo łatwe wręcz, Mhm. powoduje, że ten wpływ na tych pozostałych musi się zwiększyć, a żeby pokryć i zwiększyć właśnie przepustowość, tworzy się właśnie taką sieć tych satelit. Czy musi Mhm. być ich więcej? Dlatego, że no właśnie wtedy dotarcie czy transmisja właśnie taka mm, która właśnie ma za zadanie kontrolować nasze umysły, jest bardziej skuteczna. Mhm. A zobacz, czy przypadkiem te satelity nie byłyby też używane właśnie w momencie jakiegoś kryzysu i na przykład z osłabienia pola tej No tak, to kopuły? chodzi o to, że ten umysł, jakby ten syntetyczny, ta sztuczna świadomość, nazwijmy to, to jest coś więcej niż sztuczna świadomość, Mhm. bo to ma się wrażenie, że to nie jest, to znaczy to wydaje się, że jest sztuczne, ale to jest bardziej jak umysł, taki, który wie wszystko w zasadzie. Mhm. W zasadzie chyba tak, bo można było powiedzieć, że o każdym z nas jest tam zawarta informacja i dzięki temu Mhm. e, no właśnie, w momencie, kiedy taki umysł wie, bo on wie, że w niektórych ludziach budzi się świadomość, że pewne Mhm. trendy się pojawiają, że Mhm. pewne jakby spojrzenie na tą rzeczywistość jest inne, no to wtedy należy zmodyfikować jakby postrzeganie, czy nawet iść w tą stronę, gdzie ta świadomość się budzi, po to, żeby ją zakłócić. No i tworzy się coś, co będzie dla nas na przykład fascynujące, czymś, co ludzie będą się jakby podniecać, że jesteśmy zdolni do zrobienia pewnych rzeczy i tak dalej, ale przy okazji zaciemnić nam obraz tego, po co się to robi. Oczywiście dać nam tą pierwotną ideę, że będziemy mieć na przykład internet na środku pustyni, ale przy okazji zrobić to, co będzie w stanie no, wpływać na nas, jeszcze bardziej nas kontrolować, kontrolować nas w taki sposób, w którym tej kontroli no, tak naprawdę nie widać. Mhm. Mhm. Mówiłeś też chyba w pierwszej części o ciemnej mazi, która jest takim czymś, co ma świadomość i ma spory wpływ lub może mieć taki spory wpływ na nas. Tak, Co? to tak jakby właśnie to była
ogromne takie pole energii, świadomości bardziej, która nie ma formy, tak jak my mamy formę. Nasza świadomość Mhm. jest, ale też jest w ciele. A tutaj ta świadomość nie potrzebuje ciała, ale przybrało formę fizyczną, właśnie formę takiej mazi, która ma poczucie właśnie swojego istnienia, swojej mądrości. Ta świadomość jest i to jest taka forma właśnie świadomości, tak jak właśnie takiego umysłu, który został właśnie w pewnym sensie stworzony, czy istnieje jako takie przedłużenie tej świadomości w tej mazi, która jest w stanie komunikować się ze światem zewnętrznym i wpływać na to. No, ze światem zewnętrznym tym naszym, ale jest poczucie, że tego poza nawet naszą kopułą jest dużo. I to się wszystko razem jest w stanie komunikować, bo jest jednym w pewnym sensie. Mhm. Nawet jeśli jest podzielone, to dalej siebie czuje i tworzy całość. Jest Mhm. bardzo takie jakby, właśnie może nie, że zaborcze, ale jest takie poczucie, że to cały czas chce się rozszerzać, że ta świadomość cały czas chce się rozszerzać. Mhm. Zobacz, czy ma spory wpływ na psychikę ludzką. Tak, w zasadzie na wszystko ma, czy może mieć. Mhm. Sporo ludzi teraz mówi o dużych, głębokich depresjach. Czy można temu też to przypisać? Tak, bo wtedy może, ta świadomość może w sposób dużo łatwiejszy wpływać na nasze Mhm. decyzje, na nasze emocje, no i kontrolować nasze, no dosłownie nasze życie. To jest Mhm. prawie, że może nawet nie prawie, może Mhm. nawet w większości przypadków nawet w 100%. Mhm. Już trochę powiedziałeś, ale czy ma wpływ na to, co jemy, co oglądamy, czym się interesujemy? Tak, to wszystko zostało stworzone, a my jako ta siła wykonawcza po prostu to robimy. Mhm. Wystarczy zobaczyć, jak jest zorganizowany świat i jak jest przeorganizowywany, że kiedyś pewne rośliny, które stanowiły podstawę żywieniową, też zostały stworzone po to, żeby były bardziej kompatybilne z naszymi ciałami czy z potrzebami naszych ciał. I teraz to zaczęło się zmieniać, jakby wszyscy idą w kierunku właśnie, już dla nikogo nie jest dziwne, że mleko nie pochodzi od krowy, tylko że po prostu kupuje się je że jest z Kartonie. kartonu. Mhm. I te wszystkie rzeczy idą w kierunku właśnie takim, żeby w tej świadomości stworzyć poczucie, że taki jest i koniec, i wystarczy później na tym, i już wtedy nic nawet nie trzeba robić, tylko po prostu ludzie, my jako uczestnicy, po prostu robimy, funkcjonujemy w tym stanie rzeczy, niespecjalnie nawet zadając sobie pytania, czy dlaczego, tylko po prostu to robimy. Mhm. Więc wszystkie te elementy wystarczy zobaczyć, jak się poruszamy, że w zasadzie wszyscy robimy to w taki sam sposób, może z różnicami takimi, że mamy różne marki samochodów, ale jeśli się pojawia trend, to on zostaje podany, właśnie zaszczepiony w świadomość zbiorową. Pewni uczestnicy, którzy się będą bardziej wyróżniać, jakby zaczynają przekazywać to, a później ogarnia to coraz większe ilości ludzi, którzy też stają się uczestnikami tego i odtwarzają to i żyją w Mhm. zgodzie z tym. I zasilają to też swoją energią, właśnie ten projekt, który staje się rzeczywisty. Nie Mhm. tylko Mhm. materialnie, ale również mentalnie. Mentalnie. Powiedziałeś już o tym, ale jeszcze podkreślmy, że ma to też wpływ ta świadomość maziowa w naszym przebudzeniu. Może nam przeszkadzać, Tak, może ona, hamować. mając świadomość naszego przebudzenia, bardzo mocno bierze udział w tych procesach.
modyfikując pewne informacje, które my jesteśmy w stanie poczuć, czy tak w cudzysłowie ściągnąć spoza kopuły. Mhm. I wtedy wystarczy do takiej informacji stworzyć jakąś ideę i dorobić później coś, co możemy nazwać religią, czy jakimś trendem, który na bazie tej prawdziwej informacji zostanie otoczony czymś, co tak naprawdę będzie próbowało nas zamknąć i bardzo często skutecznie. Mhm. Dobrze, powiedz mi, jak się czujesz? Dobrze. Dobrze, Darku, to teraz chciałabym, żebyś poza kopułą zbadamy sobie to słońce, o którym już wiele razy nam wspominałeś. To, które jest poza nami, które oświetla tą część dla nas niedostępną. Powiedz, co je zasila? To jest zbiorowisko takiej jakby energii. Tak niewyobrażalnej energii, to tak jakby była to jakaś taka istota, która czuje, wie, że jest i świeci. Jakby nie absorbuje żadnej energii z zewnątrz, tylko tym byciem powoduje emanację Mhm. siebie na zewnątrz. Jest tak gigantyczne, że gdybyśmy stanęli na środku kopuły, to byśmy tego słońca w ogóle nie zobaczyli. No bo jak zobaczyć coś, co jest tak duże, że nie widzimy tego jako całość, więc Mhm. widzielibyśmy po prostu jasność. Jasność. Należałoby się oddalić na bardzo, bardzo dużą odległość, żeby zobaczyć, że to faktycznie jest struktura zamknięta, ale otwarta wewnątrz. Mhm. Zamknięta do wewnątrz, tak jakby właśnie zewnętrzne czynniki nie potrafiły się tam dostać, no bo to jest takie mini źródło, choć patrząc z tej skali gigantyczne źródło świadomości, które emanuje sobą na zewnątrz. Mhm. Ono nie parzy nawet. No nie, mówiłeś, że nie parzy. Piękne ciepło daje i nie parzy. Ale powiedz, czy jest coś takiego jak to, co gdzieś jest naszym słońcem, że ono się wypala? Nie. Nie. To jest coś takiego, jakbyśmy my się stali źródłami swojej istoty, jakbyśmy byli fraktalami źródła, które jest źródłem wszystkiego. To takich źródeł we wszechświecie, takich fraktalnie obniżonych jakby do innych poziomów jest bardzo duża ilość. My też potrafimy stać się takimi źródłami własnej świadomości, które emanowałyby swoją świadomością na zewnątrz, bo byłyby pełne. Mhm. A powiedz mi, czy jest jakiś ruch tego słońca? Czy ono gdzieś zachodzi, czy jest cały czas stabilne w jednym miejscu? To znaczy, nie jest to tak zorganizowane jak u nas, w sensie to, co widzimy, że Słońce gdzieś wędruje i tak dalej. Tutaj jest cały czas poczucie, że ono jest. Mhm. Oczywiście ruch w tych przestrzeniach, w galaktykach, w całym wszechświecie jest. I to Słońce, czy ten byt, nazwijmy, ta istota wręcz, Mhm. można by powiedzieć, ona też jest w ruchu, tylko bardziej, nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, opisać to w formie fizycznej, takim, że ono gdzieś tam lata i gdzieś na jakiejś planecie jest widno, Mhm. czy ciemno. Jest, tak, ale to jest bardziej związane z ruchem samej takiej planety. Mhm. Natomiast to, ta istota, to Słońce też jest w ruchu. Mhm. Tylko ten ruch jest w pewnym sensie w równowadze ze wszystkim tym, co jest we wszechświecie. I ma się wrażenie, że to Słońce się nie rusza, ale w ruchu jest, tak jak wszystko Mhm. inne. Mhm. Mhm. Dobrze, a powiedz mi, czy jest coś, co można nazwać księżycem poza kopułą? I mnóstwo jest takich rzeczy, które można nazwać księżycem, a wręcz księżycem jest, jeśli przyjmiemy,
że Księżyc to jest satelita jakiejś planety, to tak, jest mnóstwo takich planet, wokół których są skoncentrowane takie satelity, Mhm, które można by było właśnie wtedy odnieść, nazwać, że są księżycami. Chociaż mhm, niekiedy tam jest bardzo duża różnorodność, bo niekiedy można by było powiedzieć, że to są księżyce, a niekiedy to jest na przykład zbiór planet, które są bardzo blisko siebie umiejscowione, że tak bym powiedział. I z powierzchni jednej planety widać pozostałe. One są tak blisko, że nawet jest poczucie, że są bliżej niż nasz Księżyc od nas, a jednocześnie nie wpływają, są też ze sobą w jakiejś takiej równowadze, która powoduje, że taka rodzina tych planet jest, taka mhm, bliskość pomiędzy nimi i też jakby takie piękne, takie przyjemne oddziaływanie. A przy okazji wizualnie to wygląda mhm, niezwykle. mhm. Chodziłoby mi o coś takiego jak odpowiednik Księżyca, ale w tej skali tego olbrzymiego Słońca. No to nie, to To takiego nie. czegoś nie. Mhm. Okej, o to mi chodziło. Dobrze. Dobrze, a teraz, ponieważ wiemy, że nasz rdzeń, ten, który jest pod naszą częścią, zasila pozostałą część poza kopułą, powiedz mi, czy jest między tym olbrzymim słońcem, tym, jak go nazwałeś, tym bytem, tą istotą, jest jakiś rodzaj współpracy Nie, to nie jest łączenia? Nie ma. współpraca, Okej. dlatego że to słońce jest źródłem swojej świadomości i jest przepełnione tym i emanuje tym swoim ciepłem na zewnątrz. I ono nie Mhm, oczekuje, że coś w zamian dostanie. Ono po prostu jest. Ono wpływa na tą powierzchnię poza naszą częścią, ociepla tamto. mhm, Powoduje, że niektóre że rośliny i mhm, że życie tam e, napełnia się mhm, tym ciepłem, miłością taką. Natomiast nasza energia jest używana do takiej kreacji materialnej. Y, mhm, y, To, to jest coś takiego, jakby właśnie no coś zaprojektować i tam te istoty, które tam mieszkają, chciały zaprojektować właśnie jakieś miasto, a później, żeby ono funkcjonowało, ale żeby nie tracić własnej energii, no to korzystają właśnie z tej energii, którą my generujemy. mhm, Natomiast ta sfera tej przyrody, fauny, flory, ona powoduje, że ta natura może, może żyć, no żyje mhm, też oświetlona mhm. tym słońcem. Natomiast cała reszta jest tworzona no, z tej energii, która jest pozyskiwana no, z nas. Mhm. Czy gdyby tamto słońce, to źródło, a nie dawało tego ciepła, tamte regiony nie byłyby w stanie przeżyć? Byłyby w stanie przeżyć, bo dalej byłaby byłaby zasilana naszą energią. Okej. Inaczej inaczej wyglądało, innego rodzaju pewnie życie by było, inaczej życie wyglądałoby. Mhm, Roślinność pewnie trzeba byłoby też zasilić w jakiś sposób albo wykreować inne gatunki mhm, roślin, co też wydaje się tam nie jest problemem. mhm. Ale to życie można byłoby tam spokojnie utrzymywać. Okej, dobrze. Dobrze. To teraz chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali bardziej na tym lądzie regionów. Powiedziałeś, że jest ich 40, 38 jest zamieszkanych, ale że też są rezerwaty. Mhm. Spojrzałeś, że podałeś przykład na przykład Parku Jurajskiego. Coś takiego jest, tak. Mhm, mhm. Powiedz mi, jaki jest cel, jakie jest zadanie tych rezerwatów? Po co one tam są? Jako taki relikt przeszłości wydaje się, ale też taka forma oddzielenia dwóch terytoriów, tak bym powiedział. Aha, tak. Czy to jest taka jakby stała ekspozycja?
te No, rezerwaty? można tak powiedzieć. Tam życie się toczy, ale nie ingeruje się w nie. Mhm, I tam to po prostu ta sfera istnieje, ta część, mhm, ten region istnieje, nie wpływa się na niego. mhm. Okej. Dobrze, wymieniłeś sporo w poprzedniej sesji, sporo tych regionów. Niektóre bajkowe, niektóre ciekawe, niektóre może mniej ciekawe. Mm, ale tak mnie zastanawiało, dlaczego ta Atlantyda na przykład jest tam jako ten rezerwat. Czy powiedziałeś, że tam też się coś dzieje, tak? Czy tam jest życie, czy tam są istoty, które też na tym planie się e, e, dzieje? Coś się tam z nimi dzieje? Czy to po prostu jest jakaś ekspozycja? Z zewnątrz wygląda, jakby tam normalnie toczyło się życie. Wydaje się, że właśnie pewne elementy tego są dokładnie takie, jak były wcześniej. Ciała, które tam się jakby widzi, mm, jest poczucie, że są dokładnie takie same. Jakby też zaszczepić im, tym ciałom świadomości tego, kim oni są i żyją tak, jak żyli Mhm. wcześniej, przy czym jakby nie potrafili się rozwijać dalej. Jakby Okej. ten jakby są w poczuciu, że osiągnęli pewien stan, poza który już nie warto wychodzić. Nie ma czegoś takiego jak poczucie, chęć rozwoju, Mhm. jakby to zostało im wykasowane. Mhm. I to wygląda jak właśnie życie w tamtej części. Choć jest poczucie, że właśnie w pewnym sensie ograniczone, czy zabrana jest możliwość Mhm. Mhm. no, rozwoju. Mhm. A zobacz tak bardzo mechanicznie, czy takie regiony właśnie rezerwatowe, czy one wcześniej były na terenie naszej, znaczy pod spodem naszej kopuły? Tak, cała ta powierzchnia Mhm. była, e, była jako taka całość, Mhm. która żyła życiem, było mnóstwo roślin, zwierząt. Później została jakby zasiedlana no i podzielona w taki sposób. Mhm. Mhm. A zobacz te inne regiony, które nie są rezerwatami. Czy one są przygotowywane do tego, żeby stały się częścią naszej ziemi? Przygotowywane, żeby w sensie, że też miałoby tam zostać wybudowane coś takiego Mhm. jak Mhm. ten. Nie. Nie. Są zmieniane w sposób taki dość mało inwazyjne warunki, choć jest tutaj poczucie, że te fragmenty, te regiony zostały przystosowane, można tak użyć trochę w cudzysłowie, przerobione, w sensie zmieniona została przyroda, gatunki roślin zostały jakby zmienione. Tam widać jakąś genetykę, która spowodowała, że całość jakby tego gigantycznego kawałka skały została zmieniona, bo jako całość wtedy to stanowiło jakby całość to wszystko, a teraz Mhm. podzielone widać różnice, które wynikają z modyfikacji tych regionów. Ale nie ma poczucia, że tam ktoś chce wybudować Mhm. jeszcze jeden. Bardziej to jest poczucie, że na innych tego typu e, płaszczyznach, czy na innych planetach również jest działanie według takiego schematu, że po prostu spędza się tam jakieś istoty, które właśnie żyją i jakby żyją w jakiejś symulacji, czy grze, czy w rzeczywistości, którą kreują i jednocześnie zasilają resztę istot, które mają gdzieś, mówiąc tak,
wykorzystywać swoją energię do kreacji, skoro oni mają jakby intencje i pomysł, a cała reszta dzieje się na konto właśnie tych, którzy tą kreację swoją podtrzymują i podtrzymują tą kreację, którą właśnie oni chcą, żeby stworzyć. To inne plany są, dużo takich planów, jest bardzo dużo, ale tutaj nie ma poczucia, tak jakby jest poczucie, że to jedno miejsce jest wystarczające, żeby zasilić całość. Tak jakoś mi się to skojarzyło z ruchami tektonicznymi, wiesz, i tak mi się tak jakoś pokazało, jak takie platformy, które się przesuwają. No ale może to jest moja wyobraźnia tylko. Taka ciekawostka. Zobacz, mówiłeś też o krainie smoczej, że jest bardzo dynamiczna, że jest bardzo ruchliwa. Zobacz, czy jest jakiekolwiek połączenie między tą krainą a Azją, której symbole smoków są jeszcze tak bardzo żywe i bardzo ważne w ich kulturze? Tak, no generalnie jest tak, że w wielu regionach tego, gdzie my żyjemy, jest połączenie z różnego rodzaju tam tymi regionami. Skandynawowie, czy my jako umownie Słowianie, czy Mhm, Azjaci są połączeni i tam jakby i czerpią, czy są w nich zaszczepione pewne właśnie czy wierzenia, czy legendy, które też w zasadzie podtrzymują, czy pozwalają bardziej koncentrować tutaj energię tą ludzką na tamtych regionach, tam gdzie faktycznie na przykład te smoki żyją. Czy jest ta mhm, Walhalla, mhm, która była bardziej zasilana właśnie wcześniej historycznie, teraz po prostu te wszystkie ta świadomość, którą my tutaj posiadamy, jest bardziej dostosowana do tego, żeby tam jednak pchać tą energię. mhm, mhm. Y, Te rezerwaty, jeszcze wracam do nich, przypominają pewną teorię, która była budowana bodajże w latach 50., 60., a może 70., przez Walta Disneya. On pokazywał nawet mapę budowania takich miejsc. Nazywał to oczywiście parkami rozrywki, ale wynikało z takiej całej koncepcji, wynikało, że te właśnie parki rozrywki miały być tak jakby poza naszą kopułą. Zobacz, czy to rzeczywiście tak było? Ta teoria miała tam rację bytu? No, trudno powiedzieć właśnie, czy to jest teoria, bo tak jak Mhm, się patrzy na to, no to tak dokładnie to wygląda, że to po prostu tam zostało w pewnym sposób no, przygotowane, stworzone, no i mhm, jest. mhm, mhm. On prawdziwą mapę pokazywał, dokładnie nazywając pewne te lądy, dając im nazwy i opowiadał o tym. Okej. Pojawiło się też sporo filmów i seriali na temat właśnie takich miejsc rezerwatowych. Już nie mówię o Parku Jurajskim, który już jest pewną klasyką, ale zobacz, skąd twórcy czerpali inspirację do takich właśnie przekazów. No tutaj jest kwestia tego, że niektórzy z nas są w stanie wyjść poza właśnie tą świadomość, która jakby utrzymuje nas i w tej rzeczywistości, a dla niektórym ludziom daje się możliwość zobaczenia, poczucia czegoś, co stworzy pewnego rodzaju historię, obraz, który my możemy zobaczyć, a który sprawi, że znowu damy zasilanie temu, co faktycznie jest, a dla nas jest jakąś fikcją literacką lub po prostu Mhm, jakimś filmem, na którym my skupieni zobaczymy prawdę, która dla nas może nie jest prawdą, ale jednocześnie wyzwolimy kolejne pokłady energii, dzięki której właśnie tamten świat dostanie no, to zasilanie. mhm,
Energię, z której będzie tam można tworzyć, Mm, modyfikować, mm, zmieniać. mhm. My już wiemy, że przechodzimy różne resety w różnych momentach. A czy powiedz mi, czy ta część poza naszą kopułą też ulega resetom? Nie, bardziej zmianom. Mhm. Okej, dobrze. Darku, ja myślę, że na tym skończymy i prawdopodobnie uda nam się jeszcze jeden dokręcić, ale dzisiaj już zakończymy, chyba że chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, coś, co zauważyłeś, o co nie zapytałam. Nie, Nie, dobrze. Ja Ci bardzo dziękuję za ten przekaz, za piękne wglądy i rozłącz się i odłącz się całkowicie od wszystkiego i od wszystkich. A ja wyłączam nagrywanie.